Wielokrotnie zwracacie Państwo uwagę na to, w jaki sposób nazywam niemiecki nazistowski obóz, najpierw pracy, potem koncentracyjny, który funkcjonował w Krakowie podczas II wojny światowej. Liczne komentarze spowodowały, że postanowiłem wyjaśnić tę kwestię w osobnym nagraniu. Ufam również, że nagranie to spotka się z Państwa akceptacją, zrozumieniem, a i być może dzięki temu nagraniu obrane przeze mnie nazewnictwo wejdzie na stałe do dyskursu na temat tego miejsca. Na samym początku pragnę podkreślić, że używanie tej polskojęzycznej nazwy jest w pewnym stopniu zrozumiałe. Szczególnie, że wszyscy Państwo czerpią ją z literatury, nierzadko naukowej, z filmów czy chociażby z relacji więźniów. O ile te ostatnie źródła są nie do podważenia, ponieważ więźniowie mają prawo nazywać to miejsce tak, jak im wygodnie i tak, jak przede wszystkim to miejsce kojarzą, o tyle pierwsze źródła wymagają pewnej rewizji. Szczególnie, że historia jest nauką dynamiczną i podlega wielu korektom, w zależności od czasu, jaki dzieli nas od omawianych wydarzeń. Ale do rzeczy. Dlaczego Plaszow, a nie Płaszów? Są w zasadzie 3 powody, dla których używam niemieckojęzycznej nazwy. Zacznę od kwestii bardziej teoretycznej. Po pierwsze, określanie dawnego obozu koncentracyjnego nazwą krakowskiej dzielnicy, jaką jest Płaszów, jest błędne z punktu widzenia topograficznego. Obóz nie znajdował się w granicach Płaszowa. Również jego aktualne pozostałości nie leżą w tej dzielnicy. Granice obozu znajdowały się przede wszystkim w dzielnicy Podgórze oraz Woli Duchackiej. Dzielnica Płaszów znajduje się zaś po drugiej stronie ulicy Wielickiej, gdzie przebiegała zresztą granica obozu. Widzicie więc Państwo, że jakbyśmy nie patrzyli i jakbyśmy nie kombinowali, to obóz nie znajdował się w dzielnicy, od której wziął swoją nazwę. Pojawia się więc pytanie, dlaczego znani z dokładności Niemcy popełnili taki błąd nazewniczy. Najprawdopodobniej okupanci w nazywaniu obozu sugerowali się pobliską stacją kolejową Kraków-Płaszów, która w historii obozu odegrała zresztą znaczącą rolę, a jej obecność mogła przy okazji ściśle uwarunkować powstanie obozu właśnie w tym miejscu. Druga kwestia jest natury historyczno-formalnej. Otóż obóz nigdy nie posiadał w swojej nazwie polskiego słowa Płaszów. Gdy był obozem pracy, nazywał się Zwangsarbeitslager Plaszow des SS und Polizeiführers im Krakau. Z kolei, gdy został zmieniony na obóz koncentracyjny, to zmienił swoją nazwę na Konzentrationslager Plaszow bei Krakau. Jak więc Państwo widzą, nie posiadał w swojej nazwie polskiego słowa Płaszów. Pragnę również podkreślić, że to na nas dzisiaj, gdy rozwijają się badania na temat KL Plaszow, spoczywa odpowiedzialność za wypracowanie adekwatnej terminologii. Wszyscy, nie tylko historycy, ale również Państwo, czy może nawet przede wszystkim Państwo, jesteście zaangażowani w ten proces. Trzecia kwestia ma charakter symboliczno-lingwistyczny. Współczesne spolszczanie historycznej nazwy obozu może prowadzić do nieporozumień o poważnych konsekwencjach. Nawet jeśli nazwa Płaszów jest dla nas zrozumiała i swobodna, to musimy pamiętać, że język jest zjawiskiem bardzo plastycznym i skorym do adaptacji. Jeśli my powiemy obóz koncentracyjny Płaszów, a ktoś za granicą to powtórzy, to stąd już bardzo blisko do kłamliwych i bardzo szkodliwych sformułowań typu polskie obozy. Jak więc Państwo widzą, sprawa jest delikatna. Pamiętamy doskonale różne potknięcia ze strony naprawdę ważnych osobistości, które takich określeń użyły. Naprawianie takich kwestii jest niezwykle trudne, więc idąc śladem starej mądrości, lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak więc Państwo widzą, mamy aż 3 powody na to, aby nie używać polskojęzycznej nazwy dla niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował w Krakowie podczas II wojny światowej. Zdaję sobie sprawę z tego, że polska nazwa jest pewnym uproszczeniem. Dużo łatwiej skojarzyć to miejsce. Plaszow brzmi dość obco, ale brzmi prawdziwie. A miejsce to, teren byłego obozu, zasługuje na prawdę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego chyba najważniejszego odcinka, który dotychczas nakręciliśmy. I do zobaczenia w kolejnym, który będzie poświęcony historii KL Plaszow.